Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Warszawy, gdzie na zaproszenie Antymaterii, sklepu i serwisu rowerowego będę miała okazję poopowiadać trochę o bikepackingu i o wyprawach rowerowych. A właśnie przy okazji będę miała też możliwość zobaczenia bardzo fajnego miejsca, wyjątkowego, ponieważ Antymateria to miejsce, gdzie nie tylko sprzedaje się rowery, ale także się je tworzy, projektuje, buduje customowe realizacje. Rowery stalowe, czyli temat, którego nie było jeszcze na blogu, nie było jeszcze chyba nigdy tak naprawdę w moim życiu. Gdzieś tam zawsze temat obijał się o uszy, ale stal, myślałam, że to nie jest dla mnie. Natomiast dzisiaj liczę na to, że ten temat będzie bardzo ciekawy i interesujący i zapraszam Was do odcinka. Pendolino, 2 godzinki pięknej jazdy, 2,5 i Warszawa Centralna. Wizyta, wycieczka, ależ jestem ciekawa, co to będzie. Okej, gdzieś tu powinien czekać na mnie Tomek. Cześć, cześć. Dzień dobry. Tomek jest dzisiaj moim przewodnikiem i dzisiaj trochę... No właśnie, jaki jest plan na dzisiaj? Zwiedzimy 2 sklepy Antymaterii. Za chwilę pojedziemy do sklepu przy ulicy Skolimowskiej, tam gdzie byliśmy przez ostatnie prawie 10 lat. Później pojedziemy do sklepu przy ulicy Zdziechowskiego, gdzie spotkacie się z Mambą, gdzie opowie o wyścigu, o tak naprawdę przejeździe z Turynu do Nicei. Będzie się działo, mamy mało czasu, także chyba najwyższy czas ruszać. Ja przede wszystkim liczę na to, że zobaczę te fajne rowery customowe, bo to jest dzisiaj, myślę, że podstawowy temat, co? Na pewno, od tego zaczynamy. Ja bym chciała, tak. Jestem bardzo zainteresowana. No to jedziemy. Miały być rowery, ale jest deszcz. Chociaż podobno to jest tak, że nie ma złej pogody, prawda? Podobno nie ma. Wiesz co, tak naprawdę my promujemy jakby takie, rowerowanie miejskie cały czas. Także jeżdżenie samochodem jest aż złe trochę, no ale co Nie, zrobić? no co ty. No to wykorzystam tą chwilę, skoro jedziemy samochodem. Co to jest Antymateria? Dlaczego anty? Co robimy? Czym się zajmujemy? Robimy rowery customowe. Tym się zajmowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Robiliśmy rowery, które są ładne, które są bardziej dopasowane do użytkownika niż każdy przeciętny rower. Ale tutaj chodzi zarówno o geometrię, którą możemy dopasować poprzez wybranie odpowiednich komponentów, szerokości kierownicy, wzniosów, długości mostków, wysokości siodełek, sztyc, offsetów itd. Ale chodzi też o indywidualność, chodzi o dobranie odpowiedniego koloru, chodzi o to, żeby rower był odpowiednio dostosowany użytkowo poprzez akcesoria, bagażniki, błotniki lub ich brak, żeby był lekki. Bazujemy na ramach, które zaprojektowaliśmy sami. Wszystkie ramy, które są zrobione ze stali, są wykonane według naszej koncepcji, według naszego projektu. Niektóre z nich doczekały się już 3. iteracji. Są zrobione z cieniowanych rurek chromoli, dzięki czemu są lekkie, więc nasze rowery miejskie na pierwszy rzut oka mogłyby się kojarzyć: o, stal to coś ciężkiego. No nie, absolutnie. Jak się sama niedługo przekonasz, podniesiesz naszą damkę, podniesiesz naszego singla, gravela, zobaczysz, że rower na stalowej ramie potrafi być lekki, zwinny i naprawdę do tego sztywny i szybki. I od samego początku to był koncept taki właśnie, że robimy rowery? Czy najpierw był sklep, a potem pomysł rowerów? Zaczęło się wszystko od odnawiania rowerów używanych. W 2013 roku ekipa kupowała rowery, zaczęła je odrestaurowywać łącznie z położeniem nowego lakieru i odsprzedawać. Od 2015 roku, gdy pojawiło się pierwsze zamówienie na nasze własne ramy, już funkcjonujemy jako producent.
W tej chwili poza naszymi rowerami mamy jeszcze kilka innych marek w sklepach. Oczywiście mnóstwo marek, jeżeli chodzi o akcesoria, ale handlujemy też rowerami przystosowanymi typowo dla kurierów, takimi jak Omnium. Mamy rowery cargo polskiego producenta Urwis. No właśnie, ten Urwis mnie tak zainteresował. Super nazwa, to jest polska firma też, To jest tak? polska firma, która powstała we Wrocławiu. Głównym inicjatorem i twórcą tego konceptu był Paweł Raja. Paweł swego czasu był też powiązany z antymaterią, także nie ukrywam, że swoje 3 grosze też do tego projektu miałem okazję dorzucić. Także jest Urwis, jest Omnium. Niedługo będzie jeszcze kilka marek, ale w sumie w tej chwili nie będę za dużo zdradzał. Na razie jeszcze tajemnica. No dobra, pięknie. To na razie wprowadzenie mamy. Wiemy, co będziemy robić. Kurczę, no ta stal jest jednak... Ja się zaczynam przekonywać, o tak bym powiedziała. Miałam taki moment, że właśnie nie tylko karbon, no bo karbon, nie? Ale jednak to jest inny klimat, nie? Takiego roweru stalowego. Aczkolwiek nasz gravel ma karbonowy widelec, także mamy tutaj połączenie zarówno właściwości stali, jak i karbonu. No to zaraz pewnie to będziemy Wam pokazywać. Przyjechaliśmy właśnie na ulicę Skolimowską do naszego sklepu, w którym bardziej specjalizujemy się w rowerach miejskich. Oczywiście można tu zobaczyć zarówno naszego gravela, jak i paskowca, jak i niedługo naszego karbonowego gravela. Aczkolwiek jest to sklep znacznie mniejszy, ze znacznie bardziej oldschoolowym takim klimatem antymaterii sprzed paru lat. Mamy tutaj około 40 m2 ekspozycji, serwis na antresoli. Zresztą sama się za chwilę przekonasz i zobaczysz, jak to wygląda. Musicie nam trochę wybaczyć pewną nienaturalność i skrępowanie w tej sytuacji, ale to jest pierwszy tego typu odcinek na moim kanale i pierwszy tego typu w sumie też działania Tomka, więc no obydwoje liczymy na to, że zrobimy tutaj fajny materiał dla Was, ale mam nadzieję na Waszą też troszkę wyrozumiałość. Jesteśmy na Skolimowskiej, możecie kojarzyć to miejsce z wielu zdjęć naszych rowerów na Facebooku. Te filary, te ściany. No, jest klimacik. Dobry look. Są mi rowerki. Idziemy do środka. Zapraszam. O, dzień dobry. Jakie tu piękne rzeczy. Cześć, Dorota. Słowa. No i... Czyli tutaj mamy taką przestrzeń sklepową, a u góry jest wspomniany warsztat. A u Tak? góry jest serwis, dokładnie. Mamy 2 stanowiska, kiedyś były nawet 3, jednak w tej chwili są 2 trochę większe. W każdym z punktów naprawiamy rowery, wszystkie. Od analogowych, singli, przez wielobiegowe, górskie, górale, kończąc na elektrykach. Idziemy zobaczyć do góry. Mamy jakieś niecenzuralne plakaty? Mamy kalendarz kurierów poznańskich. Nie, serio. Faktycznie, mówiłeś, że tutaj jest nisko. To jest taki poziom dla mnie. Dla mnie poziom idealny. Ale widzę, że tutaj wszystko zostało specjalnie wysprzątane. Mogę Nie, my się tak założyć. Mamy tak codziennie. Tak macie codziennie? Zawsze jak kończymy pracę przy rowerze, to mamy czysty blat i miejsce na kolejny, co by zrobić to profesjonalnie, bo nie da się robić dobrych rzeczy w brzydkim miejscu. No jest porządeczek. Lubię to. We wszystkich? Wszystkich raczej nie, ale możemy sprawdzić wyrywkowo. Nie ma co Czyli tutaj raczej właśnie serwisujecie rowery, tak? Serwisujemy i składamy Skład- nasze. Aha, Nie też składacie korzystamy wasze. z żadnych Okej. usług montowni zewnętrznych, tylko każdy rower budujemy ręcznie. Robimy to w naszych 3 serwisach. Robimy to Montownia. wszystko w 100% ręcznie, nie maszynowo, sami. Nie zlecamy tego nikomu na zewnątrz, jeżeli chodzi o produkcję. Także zarówno tu serwisujemy rowery klientów zewnętrznych, jak i budujemy nasze własne. A tu macie jakiś swój?
postawiony na dole? Mamy dużo naszych rowerów, ponieważ można u nas zamówić rower customowy zrobiony w 100% pod klienta, ale mamy też ofertę rowerów stokowych, gdzie można u nas przyjść, One już są wybrać gotowe, rower. zrobione. Dokładnie, możemy zrobić drobną jakąś korektę, możemy wymienić kierownicę, mostek czy siodełko, ale można kupić rower u nas praktycznie od ręki. On jest wtedy też trochę tańszy niż customowy, no i nie trzeba około tych 3 tygodni czekać na jego zbudowanie. No fajnie, fajnie. Chciałabym Cię zapytać, ale chciałabym, żebyśmy zeszli na dół. O to... Ja bym chciała na przykład rower. Zainscenizujmy taką sytuację, bo już przekonuję się do tej stali. To jak to właśnie wygląda? Jak wygląda proces? Nie wiem, jakie rowery mogę wybrać? W ogóle macie napisane na stronie, że rowery made in Poland. Czyli co? Wszystko jest robione w Polsce? Nie wszystko jest robione w Polsce, bo ramy są faktycznie w Polsce nasze wszystkie stalowe przez nas zaprojektowane. Jednak robimy je w fabrykach, które są w tym zdecydowanie bardziej doświadczone i wszystkie nasze stalowe ramy powstają na Tajwanie. Rowery są w Polsce malowane, składane i dobierane indywidualnie pod klienta, jeżeli chodzi o osprzęt i wszelkie inne technikalia. Jeżeli chciałabyś kupić u nas rower, mamy kilka modeli. Miejski, miejską damkę, miejski rower złożony na pasku Gatesa, gravela, rower typu all-terrain, czyli takiego nieco bardziej komfortowego gravela. W tym roku powstanie jeszcze fitnessiak i zakulisowo powiem, że powstanie rower gravel na bazie ramy karbonowej. A gravele małe dla małych osób są? Mamy, także wszystko się znajdzie. Mamy tych ram dość sporo we wszystkich możliwych rozmiarach, także jesteśmy w stanie to dobrać. Tak samo później odpowiednią długością mostka, szerokością kierownicy, także indywidualnie to dopasujemy. Ty przychodząc do nas jako klientka masz dwie opcje. Albo wybierasz rower customowy, gdzie zaczynamy od wyboru rozmiaru ramy, przechodzimy przez wybór koloru ramy, kolor dodatków, osprzęt, jaki ma być zastosowany. Nie, na geometrię ramy nie masz wpływu, ale masz wpływ na ułożenie oczywiście, na całą pozycję, tak? No bo dobieramy mostek, dobieramy kierownicę, sztyce, offset, długości korby i tak dalej. Także na to masz wpływ. Ten rower jest dla Ciebie malowany, składany i po około 3 tygodniach odbierasz go i zaczynasz jeździć. Albo jest opcja druga, wybieramy z naszych rowerów, które mamy na stanie. Mamy dość spory stok w 2024 roku, bo tak naprawdę zliczając wszystkie rowery w 3 sklepach, łącznie z markami zewnętrznymi będziemy mieli około 250 rowerów dostępnych od ręki. Także jeżeli taki rower, który byś chciała w kolorze, który Ci się podoba, mamy na stanie, no to w ciągu kilku godzin możesz go mieć od przyjazdu do sklepu. Jeżeli jest w innej lokalizacji, na przykład jesteś we Wrocławiu w naszym sklepie, a rower jest w Warszawie, no to tak naprawdę kolejnego dnia jesteśmy go w stanie do innego miasta przewieźć. A co my tutaj mamy? To jest Omnium Mini, najmniejszy model duńskiego producenta rowerów cargo. Charakteryzuje się tym, że nie ma bardzo przedłużonej paki. Koło znajduje się bezpośrednio na przedłużeniu rury sterowej. Rowery Omnium w odróżnieniu od innych rowerów typu Long John mają koło umieszczone pod paką, a nie przed paką, co powoduje, że są bardzo szybkie, bardzo zwinne i bardzo łatwo się nimi jeździ. Zresztą zaraz zapraszam na przejażdżkę. Dobra, to ja chcę spróbować tego. Przekazuję pałeczkę kamerową przewodnikowi. A jak z rowerami cargo jest? Czy one mają też jakieś rozmiary? Jak to bywa? Czy cargo są zawsze? Jezu, jakie to jest dziwne. Ja myślałam, że to będzie skręcać razem z kierownicą. Mają rozmiary tak samo jak każdy klasyczny rower. Okej. Pogoda dopisuje. No to jest mylące, na pewno to, że masz tą platformę cały czas. Wow! Fajny, mogę taki mieć do Katowic.
No, muszę przyznać, że jak Katowice zainwestują w większą ilość ścieżek rowerowych albo przeprowadzę się do innego miasta, no to jest super. To naprawdę... I myślałam, że to będzie tak ciężki ten rower, a on nie jest taki właśnie też... Jasne, jak załaduję go, no to będzie, nie? Ale... A mamy też wersję z silnikiem elektrycznym, także jeżeli nie No. jest się, że tak powiem, zapalonym rowerzystą, a chce się szybko jeździć po mieście z ładunkiem lub z dzieckiem, bo do tych rowerów też można domontować mocowanie fotelika, Aha, no to sprawdza się to świetnie. super. No. No fajne, piękne miejsce, bardzo mi się tu podoba. Ale będziemy zmywać się do drugiej lokalizacji, tak? Jedziemy na Dzierżawskiego. Zobaczymy tam, bo tam już pewnie będziemy mogli sobie zobaczyć, jak coś tam jest składane, jakieś sprzęty. Zobaczymy. To dziękujemy bardzo. Fajnie było zobaczyć Was, poznać. I mam nadzieję, do zobaczenia. Hejka. Do zobaczenia, hej! To teraz idziemy do drugiej lokalizacji. Super miejsce, naprawdę. No, ja tu widzę całkiem sporo fajnych rzeczy, ale tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie rowery stalowe i tego typu rowery to jest czarna magia, więc ja bym chciała, żebyś trochę tutaj mi powiedział może czym pochwalił się, co tutaj fajnego można znaleźć i na przykład jakiś fajny rower dla mnie oprócz tego różowego, który tam jest. Żeby nie było tak strasznie, zaczniemy od tego, co lubisz najbardziej, czyli od naszego modelu gravelowego. Jest to druga literacja naszej ramy, jest już wyposażona w mocowania hamulców typu flat mount. Łączymy tutaj stal z karbonowym widelcem. Tak jak wcześniej mówiłem, rower może być w pełni skustomizowany pod klienta. Możemy dobrać osprzęt, możemy dobrać kierownicę, możemy dobrać odpowiednią długość mostka. W momencie, gdy do nas przyjdziesz... Rozumiem, że to też jest właśnie Tak, to element są właśnie te kustomizacji. detale, którymi się, że tak powiem, charakteryzujemy. Wybieramy kolor ramy, wybieramy jej wykończenie. Do tego możemy pomalować detale, jarzemko, kilka podkładek. I tak powstają rowery antymaterii. No dobra, na gravelach to ja się znam, ale tu widzę takie... Widzę ostre koła, tak? To są ostre koła. Wiesz co, to są ramy, na których możemy tak naprawdę zbudować 3 rodzaje rowerów. Pierwszy to może być właśnie ostre koło, drugi może to być rower bez przerzutek, jednobiegowy typu single speed, a trzeci to może być rower z 3-biegową przekładnią Shimano Nexus i to wszystko jesteśmy w stanie zrobić na bazie właśnie tej jednej ramy. To jest już 3. generacja naszych ram singlowych. Ulepszamy ją tak naprawdę co kilka lat. W najnowszej mamy już wewnętrzne prowadzenie linek, mamy bardzo fajnie dopracowane kąty, drobne elementy typu haki, wszystko jest już na najwyższym poziomie. No my wywodzimy się też, zwłaszcza jeżeli chodzi o model single speed, właśnie z jazdy po mieście, tak? Z jazdy na kurierce z wożeniem paczek, także te rowery mają bardzo krótką, zwartą geometrię, świetnie nadają się do pomykania po warszawskich ulicach. Czasami w momencie, gdy musimy przejechać się przez wąski zaułek, wjechać na chodnik przy wielopasmowej drodze, w momencie, gdy możemy to zrobić, no to ten rower się sprawdza świetnie. Myślę, że za chwilę się na nim przejedziesz, zobaczysz, w jaki sposób on się zachowuje, jak jest zwrotny i jak potrafi być w mieście szybkim.
A ten kask tam, który dostrzegam, to też jest element kustomizacji. Nie, to jest... Po prostu fabrycznie sobie. Chłopaki z Abusa, jak zobaczyli rower, to stwierdzili, że muszą nam dać kask gratis, bo wygląda po prostu kozacko w komplecie. No to jest fajny pomysł, to naprawdę... Więc bardzo, Właśnie o to bardzo chodzi. miło z ich strony. Takie współprace to są fajne rzeczy. No, super to wygląda, zobaczcie. No ja bym jeździła. Bo rozumiem, właśnie to jest malowanie wasze, które można sobie To nie jest wybrać. malowanie. To nie jest malowanie, ten rower jest taki po prostu... On jest pokryty miedzią, Okej. galwanicznie. No. Najpierw cienką warstwą chromu, a później miedzią. Ten rower też ma jedno ciekawe rozwiązanie techniczne, bo pomimo, że wygląda jak klasyczny single speed, ma 2 biegi, ponieważ ma dwubiegową korbę firmy Kipstein. Także jest to coś bardzo rzadko spotykanego, nie tylko jeżeli chodzi o kolor w tym rowerze, także 2 biegi w korbie. Cały czas nam pada, a my chcieliśmy się przejechać. Ale niestety nie tak to miało wyglądać. A few moments later. Próba mikrofonu. Test Mamba na rowerze stalowym. Pierwszy raz w życiu. Ale mi się naprawdę podobają te rowery. To nie jest fragment sponsorowany bynajmniej. Zobaczymy, co się stanie. Ja poproszę jakiś kask. Safety first. Przyjeżdżam do Was na ustaweczkę. Powiem tak, że pierwszy raz na stalowym rowerze faktycznie. I ja nie lubię aluminiowych rowerów, za tą ich taką tempo, sztywność, taką właśnie twardość, nie umiem tego powiedzieć nigdy. Bałam się właśnie, że stalowy będzie taki podobny, a nie jest. Jest właśnie, no nie, super, naprawdę, no. Kurczę, ciekawe. Pierwsze wrażenia ze stalowego roweru. 20 minutes later. Jazdy testowe. I co? Działa? Ja! Działa. Zapalę się. To ja mogę wsiąść do przodu i pogadamy sobie, tak? Tak, jest plan. A ja nie wiem, czy ja mogę Ci zaufać. Czy na to mogę stanąć normalnie? Czy... Tak, oczywiście. To jest wykonane z poliwęglanu, także czuję się w 100% bezpieczna, jak wsiądziesz do tego roweru. Okej. Jest to co prawda zabudowa dziecięca, ale... w miarę Ale wytrzymuje faktycznie 56 kg. Zdecydowanie. Uwaga, teraz składamy nóżkę. Wysiadłaś nie na środku, więc No, trochę się okej. wywaliliśmy, ale spoko. Dobra, już jestem na środku. Nie, bo ja myślałam, to nie jest tak, że masz 2 kółka z tyłu? Nie, to jest A, rower dobra, typu okej. Long John, więc ma jedno O koło Jezu. z przodu, drugie ma z tyłu, jedno jest przed paką. No i siedzimy w Urbisie, czyli rower polskiej produkcji, który powstał we Wrocławiu. Jeszcze raz. Siedzimy w Urbisie, rower polskiej produkcji, który powstał we Wrocławiu. Jest zaprojektowany w Polsce, został wyspawany w Polsce i zmontowany w Polsce, także 100% polska konstrukcja. Do znalezienia w antymaterii. Nagrywamy to GoPro, więc może być problem z dźwiękiem, ale Spoko, na pewno sobie ja zrobimy. nie wiem, czy mogę Ci zaufać. Wiesz co, pojechałem kompletnie na pamięć i muszę schować jeszcze metki od kasku, bo mi tutaj dyndają, Dają. ale już chyba ich nie ma. Dobre to jest. No i tak mieliśmy zacząć tego vloga, a my go tak będziemy kończyć. Nie, dopiero połowa. Jedziemy właśnie na obiad. To jest dobry patent.
pytanie. Na ile starcza baterii? Nawet do 100 km przy lekkim ładunku, przy normalnym użytkowaniu 60-70 km spokojnie. To jest przyszłość, proszę Państwa. Przyszłość polskich miast. Ja bym jeździła. Koniec wycieczki, proszę Państwa. Zwiedzanie Warszawy. O, proszę. Tyrem. O, poczułam, że już jest bezpiecznie. O, jadź. Stare kości. Problem. O. No, dziękuję bardzo za jazdę. Dobre, dobre. Czy coś chciałbyś jeszcze powiedzieć o tym rowerze? Bo ja chyba nie muszę. Ten obraz mówi sam za siebie. No to jest przyszłość, no to na pewno bez dwóch zdań. Jeżeli nie przesiądziemy się na rowery, to będzie z nami słabo, myślę. Pod względem ilości samochodów. To mówiłam ja. Wątek edukacyjny kolejny w tym odcinku. A tu już się szykuje. Och, serce zaczyna szybciej bić. Godzina prezentacji i mojego wystąpienia się zbliża. Wszystko już gotowe. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się pokłada. Mam nadzieję, że też ten odcinek nam wyjdzie, ponieważ w takiej nowej koncepcji to też jest pewnie, myślę, po części stresujące. No będziemy zaraz zaczynać. Jeszcze pół godzinki, zaraz pojawią się ludzie. Trzymajcie kciuki. Mamy to! Wyszła bardzo fajna prezentacja. Początkowo oczywiście stresik, czerwona twarz, ale potem się rozkręciło. Piękny to dzień był. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się dzisiaj... Vlog. Że Wam się podobał, że udało się pokazać fajne miejsce, bo myślę, że jeżeli będziecie w Warszawie, jesteście z Warszawy, to warto odwiedzić Antymaterię. Po dzisiejszej akcji zastanawiamy się nad tym, czy może nie zrobić we Wrocławiu jakiegoś spotkania. Piszcie w komentarzach, czy przyjdziecie do Wrocławia na pogadankę, na prezentację bikepackingową. No i chyba kończymy już. Bardzo dziękujemy ja dziękuję za zaproszenie, za możliwość. Za wizytę. Nie ostrzy, kurczę, no zobacz, jesteśmy już jak po Rutino-Skorbinie. Bardzo dziękuję za wizytę. O, cudo! I to jest najlepsze. Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszamy na stronę internetową Antymaterii, zapraszamy na Instagramy, no i generalnie zapraszamy do jazdy na rowerze. Na razie trzymajcie się, do następnego, pa!